Nazywam się Adam Bartosz. Urodziłem się na zachodniej części Polski, blisko granicy niemieckiej, w Zielonej Górze, tuż po wojnie w 1947 roku. Dlatego na tych terenach, z których wysiedlono Niemców, ponieważ z kolei moi rodzice zostali wysiedleni ze wschodnich terenów Polski, mieszkali w okolicy Tarnopola. Kiedy zmieniła się granica po wojnie, zostali stamtąd deportowani i musieli się osiedlić na cudzej ziemi. Także wychowałem się w miejscowości, w której na jednej małej uliczce mieszkali Polacy z bardzo różnych regionów Polski oraz emigranci polscy z Francji, z Bukowiny, z Wileńszczyzny, z Ostrawy, a więc bardzo duża mieszanka Polaków bardzo różnego pochodzenia, ale również i cudzoziemcy, bo byli jeszcze Niemcy autochtoni, byli Ukraińcy, byli Łemkowie. Także to dla mnie pewnie był takie przedszkole etniczne, ta moja ulica, która się nazywała ulica Świętej Trójcy. Kiedy skończyłem studia etnologiczne na Uniwersytecie w Krakowie, zacząłem pracować w Muzeum w Tarnowskim. Na studiach interesowałem się Romami, Cyganami. Prowadziłem jedne z pierwszych badań terenowych na temat Romów w Polsce, głównie na Spiszu, bo Katedra Etnografii Słowian w Krakowie właśnie tam miała taki poligon badawczy. Zbierano materiały do monografii Spisza polskiego. A między innymi był temat, który realizowała jedna z magistrantek, to były tradycyjne rzemiosła na Spiszu. I wtedy ta koleżanka zebrała wszystkie materiały, ale brakowało materiałów o kowalach. Wszyscy się bali iść do Cyganów, żeby tam przeprowadzać wywiady. A ponieważ ja się spóźniłem na praktykę studencką, to mnie za karę wysłano do Cyganów, żebym prowadził tam ankietowe badania na temat kowalstwa cygańskiego. Na szczęście ja skończyłem wcześniej szkołę techniczną i miałem roczny kurs kowalstwa, więc łatwiej mi było do tych Cyganów wejść, bo po prostu wynająłem się jako pomocnik w kuźni, pracowałem młotem i tak od jednej wioski do drugiej poznawałem Cyganów jako student. Kiedy zacząłem pracować w Muzeum w Tarnowie, tu z kolei zainteresowałem się tematyką żydowską, ponieważ bardzo dużo znalazłem
dokumentów o Żydach, którzy tu mieszkali. I te dwie tematyki bardzo bliskie mi się stały. Natomiast nie wiedziałem, w jaki sposób zinstytucjonalizować te moje zainteresowania romskie, ponieważ w Tarnowie jest zwyczajne regionalne muzeum, bardzo bogate, ale regionalne muzeum. Nigdy nie myślałem, żeby tutaj jakoś tą swoje zainteresowania romskie ubrać w muzealniczy kostium. Ale ponieważ w Tarnowie było Stowarzyszenie Romów, jest do dzisiaj najstarsze stowarzyszenie romskie, które powstało w 1963 roku. Zaprosili mnie Cyganie do tego stowarzyszenia, razem z nimi pracowałem i tak narodził się pomysł, że zróbmy muzeum cygańskie. Ty jesteś muzealnikiem, są tu Cyganie. I w 1979 roku zorganizowaliśmy w muzeum taką bardzo wielką wystawę pod tytułem Cyganie w kulturze polskiej. Wtedy zgromadziłem wszystkie możliwe eksponaty z wszystkich muzeów, archiwów, bibliotek, zbiorów prywatnych. Eksponaty, które związane były z historią i kulturą Romów. To była bardzo ciekawa wystawa. Dała mi wtedy wejście, że tak powiem, w romski świat uczonych ludzi, którzy się tą tematyką zajmują, bo tu przyjechali wtedy do Tarnowa. I tak się narodziła idea stworzenia kolekcji romskiej przy Muzeum Okręgowym, czyli regionalnym w Tarnowie. Bardzo sprzyjający był wtedy dyrektor, miejscowe władze i zaczęliśmy kolekcjonować wszystko to, co z Romami związane. I rezultatem tego jest ta kolekcja, która się narodziła, rozbudowała ostatecznie przy Muzeum Etnograficznym, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego. W tym budynku, w którym w tej chwili jesteśmy, ta kolekcja została w 1985 roku przeniesiona jako jedna z kolekcji etnograficznych, a z okazji IV Światowego Kongresu Romów, który organizowaliśmy pod Warszawą w 1990 roku, Marcel Cortiade, sławny przecież lingwista, romolog, wtedy miał bardzo był bogatym i on fundował wtedy ten kongres i zafundował pierwszą wystawę, którą tutaj zorganizowaliśmy, stałą wystawę poświęconą kulturze i historii Cyganów, Romów. I ta wystawa kilkakrotnie modyfikowana, do dzisiaj jest eksponowana. Najciekawszym zbiorem eksponatów, jakie wchodzą w skład tej kolekcji, to są oczywiście tradycyjne wozy bogatych Romów z grupy Polska Roma. Te wozy, które tutaj widzimy, z wyjątkiem jednego, który w moim
tle występuje. To są oryginalne wozy, które jeszcze do początku lat 60. wędrowały po drogach Polski. Ten wóz jest już modelem, jest kopią zrobioną współcześnie, paręnaście lat temu, na użytek różnych akcji, które organizujemy. To są ostatnie wozy, które jeszcze wędrowały drogami Polski. Dla mnie jeden jest szczególnie wartościowy, nie ma go w tej chwili, bo już wyjechał do Szczurowej na nasze taborowisko. Wóz, który kupiliśmy od Jerzego Ficowskiego, najsłynniejszy polski cyganolog, poeta, opozycjonista. On w tamtym czasie miał zakaz publikowania, właściwie nie miał z czego żyć. Więc ta możliwość sprzedania tego wozu, a to wtedy dość sporo ten wóz kosztował, prawie tyle co Fiat 126P, to dała mu szansę przynajmniej przez parę lat jakoś żyć godnie. Więc to jest dla mnie szczególny wóz. Będziemy w telewizji. Patrz, to będziemy w telewizji. Przychodzą tu dzieci w ramach projektu, który organizujemy. Projekt się nazywa Romskie Dzieci w Muzeum. Z różnych stron Polski przyjeżdżają grupy dzieci romskich, ale warunek jest taki, że mają to być również ich koledzy nieromscy. I robimy tu lekcje. Pierwszy raz te dzieci widzą, że można słowo romskie napisać na tablicy. Jak ono wygląda. Bo przecież mówiąc po romsku, oni nigdy nie pomyśleli nawet, dorośli też, że ten język ma gramatykę, że ma ortografię, że ma jakieś reguły, bo nikt im na to nie zwrócił uwagi. Przecież my, gdybyśmy nie chodzili do szkoły, to też nie wiedzielibyśmy, że jak się pisze, że jest ortografia jakaś, że jest gramatyka języka. I jak sobie to uświadomiłem, to potraktowałem ten nasz projekt kolejny, to znaczy jeden z tych projektów, te Romskie Dzieci w Muzeum, ten drugi projekt, Tabor Pamięci Romów. W niektórych wozach są takie smoki w narożach, które podtrzymują ten dach. To też świadczy o tym, że Cygan musiał mieć pieniądze, bo skoro sobie zamówił taki pięknie zdobiony wóz, to znaczy, że był bardzo zamożny. Nie wiemy, jaka jest symbolika tych smoków, dlaczego akurat sobie Cyganie życzyli, żeby takie smoki były w narożach. Być może chcieli podkreślić swoją inną kulturę. Nie kulturę europejską, tylko kulturę państwa, z którego do nas przybyli. A Cyganie przybyli na świat i do Europy z Indii. Daleko są te Indie? Bardzo daleko. Czy Cyganki na przykład przypominają dziewczyny z Indii, hinduski? Tak. Przypominają, prawda? Czyli można akurat połączyć ich z tym państwem bardzo śmiało. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego oni opuścili Indię. Prawdopodobnie na skutek wojen. To był X wiek, to były czasy konfliktu, to były czasy, kiedy jeden władca chciał pokonać drugiego władcę, chciał pozyskać jego ziemię i tak prawdopodobnie stało się z dzisiejszymi Cyganami, którzy sobie mieszkali w pięknym mieście, które się nazywało Kanaucz. To Kanaucz sobie leżało nad rzeką Ganges, która płynie w Indiach i prawdopodobnie jednego dnia tych ludzi zaatakował okrutny władca, który się nazywał Mahmud. I ten Mahmud padł do tego Kanaucz i powiedział tym ludziom, że od dzisiejszego dnia jesteście moimi niewolnikami, musicie zostawić cały dobytek i przedostajecie się ze mną do mojej stolicy, która się nazywa Chorasanem. I ci ludzie nie mieli wyjścia, tak? Musieli wszystko zostawić, pożegnać swoich przyjaciół, pożegnać swoich najbliższych i udali się na piechotę razem z królem Mahmudem do Chorasanu. Tam sobie funkcjonowali jako niewolnicy. Gęsiego się ustawiamy, bo ten wóz jest bardzo stary. Chodź i zobacz, co jest w środku. W telewizji jesteście. Pojedynczo niech sobie wchodzą i ja na nich czekam na wystawie, dobra? Super, niech sobie zobaczą. Dobra, wychodź.
সুখী প্রায়তানা চেঙ্গিনিয়ান দেখতে বাবাই না ফুরতে ide সুখী প্রায়তানা চেঙ্গিনেন ইয়াই দেখতে বাবাই না ফুরতে dasar jauh dure del iai dete meia darija de mroilo romange duka de palmire chavo ore dure del najan